witajcie w nowym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze, bo na lotnisku obok mnie jest koncert, drugi dzień i już zaczęli grać, więc może być słychać w tle muzykę z męskiego grania. Natomiast chciałabym dziś pokazać Wam mój TBR na wrzesień. Nie będzie to dużo książek, natomiast są to książki, które na pewno chcę przeczytać. Mam 5 książek fizycznie, 4 książki fizycznie, 5 do mnie dojdzie w poniedziałek bodajże, bo już jest jakby wysłana i też o niej opowiem. Natomiast przechodzę już do pierwszej. Jest to książka z sierpnia, w sensie książkę, którą powinnam przeczytać w sierpniu z mojego planu czytelniczego na rok. 12 książek, 12 miesięcy. Nie udało mi się jej przeczytać, bardzo chcę. Jest to książka Łady Łużyny, Wiedźmy Kijowa, Miecz i Krzyż, czyli pierwszy tom z... Na razie są 2. Nie wiem, czy więcej powstanie. Generalnie jest to książka magiczna, ukazująca nam Kijów z takiej jego magicznej strony. Mamy Maszę, Daszę i Katię, 3 młode mieszkanki współczesnego Kijowa. Każda jest inna, ale wszystkie łączy to, że widziały, kiedy umiera wiedźma Kijowa, no i przejmują jakieś jej moce, które ta wiedźma im przekazała. Także jestem ciekawa tej książki bardzo już od wielu lat. Mam ją na półce i jestem bardzo ciekawa już od długiego czasu, więc na pewno chcę ją przeczytać, chcę się z nią zapoznać i chcę opowiedzieć Wam o niej, jak już więcej o niej poznam. W ogóle jest ślicznie wydana, co naprawdę bardzo mi się podoba i na pewno chcę ją przeczytać, a wrzesień może sprzyjać właśnie takiemu czytaniu. Także to by była pierwsza książka. Druga książka to jest książka na wrzesień z czytelniczego wyzwania. Jest to Stuart Tarton, Demon i Mroczna Toń. 7 śmierci Evelyn Hardcastle bardzo kocham. I zanim przeczytałam, to kupiłam już tą książkę. A mamy tutaj przepiękne wklejki. Nie, to nie wklejka, jakoś się nazywa inaczej, no ale mamy tutaj przepiękną rzecz. Przepięknie to jest wydane. Chcę więcej na pewno poznać kryminałów jakichś dobrych, a Stuart Tarton naprawdę pisze świetnie i przeczytam opis, bo sama nie pamiętam. Pamiętam, że tu jest właśnie coś związane z morzem, tak jak w 7 śmierciach Evelyn Hardcastle mamy do czynienia bardziej z tajemnicą, trochę z poruszaniem się w czasie. Tak tutaj mamy morze. Rok 1634. Z Batavii wyrusza do Amsterdamu 7 statków należących do holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Na pokładzie jednego z nich, Saardama, płyną znamienici pasażerowie. Gubernator kolonii, jego żona i córka oraz kochanka, a także słynny detektyw Samuel Pepys i oddany mu uczeń Arent Hayes. Zanim Saardam wypływa w morze, trędowaty w porcie wieści mu zły koniec. Statek nie dotrze do celu. Wyjaśnienie, o jakiego rodzaju zagrożenie chodzi, o czyjeś świadome działanie czy siły nieczyste, spada na Hayesa, ponieważ jego mistrz, oskarżony o niesprecyzowaną zbrodnię, jest zamknięty w celi. A tymczasem szybko się okazuje, że słów trędowatego nie można zlekceważyć. Na statku dzieją się zatrważające rzeczy i niezależnie od tego, czy są wymierzone w konkretne osoby, czy mają związek z tajemniczym ładunkiem, nagromadzone na pokładzie zło jest tak ogromne, że przed pasażerami i załogą stoi pewne widmo katastrofy. Naprawdę bardzo ciekawa. Myślę, że może mi się spodobać, bo 7 śmierci Evelyn Hardcastle było naprawdę bardzo ciekawe. Przyjemnie mi się czytało i to jest taka książka, w którą się wchodzi i od której nie można się oderwać. Także na pewno to będzie ten sam przypadek, bo nie jestem pewna, ale mam taką nadzieję, bo naprawdę Stuart Tarton w 7 śmierciach pokazał naprawdę swój kunszt
wielki. Teraz powiem o książce, która do mnie przychodzi w poniedziałek przyjdzie. Jest to Holly, nigeryjska księżniczka od Kingi Yesman. Ja 2 poprzednie książki jakby czytałam i recenzowałam i naprawdę mi się podobały, chociaż biorąc je nie do końca byłam przekonana, czy przypadną mi do gustu. Jednak przypadły, naprawdę bardzo mi się spodobało, więc to jest cudowne. No i teraz będzie 3. tom jakby tej historii klejnotów w Dubaju. I mamy Szwedkę z przeszłością i Nigeryjczyka z wartościami. Los połączył 2 zupełnie różne światy. Dziewczyna z klasą, wiodąca wygodne życie w bajecznym mieście Dubaj. Silna i świadoma własnych pragnień. Dorastanie w patologicznej rodzinie nie złamało Holly, a wręcz dodało jej sił, by zawalczyć o lepszą przyszłość. Mężczyzna poświęcający się rodzinie, dbający o dobre warunki życia, o wdowiałej matki i 4 sióstr. Rodowity potomek plemienia Igbo. Połączył ich ból oraz seria nieszczęśliwych wypadków. Oboje pragną jednego – poznać, czym smakuje miłość. Niestety los bywa przewrotny i wielokrotnie postawi ich w bardzo trudnej sytuacji. Dubaj widziany okiem Europejki i Afryka, jakiej jeszcze nie znacie. Brutalna, niebezpieczna, ale też bogata kulturowo. Z opisu brzmi ciekawie, jak tylko zobaczyłam, że wychodzi nowa część jakby z tych historii takich około tych dubajskich, to bardzo, bardzo się ucieszyłam i od razu chciałam ją mieć u siebie. No i się uda i już będzie jak będzie, bo jest już w paczkomacie, w sensie przy paczkomacie gdzieś tam. No i będę czytać, więc na pewno wpadnie we wrześniu. Myślę, że to będzie jedna z pierwszych wrześniowych książek, które przeczytam. O ile nie przeczytam jej jeszcze w sierpniu. Chociaż na razie blokuje mnie książkę, którą teraz czytam. Opowiadania takie wakacyjne. Tytuł to Nadmorskie Love Story. Na razie przeczytałam jedno opowiadanie, bardzo mi się podobało. I dzisiaj chcę sobie przysiąść do nich i na pewno wszystkie przeczytać do końca, bo czyta się świetnie i są takie lekkie opowieści, więc jestem na tak. Kolejna książka, którą sobie wybrałam, wszystkie w takich niebieskich kolorach dzisiaj, zielono-niebieskich, Nas dwoje od Holly Miller. Przyznam się, że przekonało mnie tutaj to, co jest tu napisane, bo napisała ta autorka Jodi Picoult. Ja czytałam jej jedną książkę związaną z Egiptem i nie przeczytałam jej jeszcze, ale zaczęłam. Jodi Picoult o takich właśnie egipskich sprawach. Miłość to trochę takie zagadkowe, ale jest wyjątkowa, zapierająca dech, w piersiach bolesna, pełna sprzeczności i doskonała, dokładnie jak miłość. Wciąż płaczę, a przecież niczego tak nie pragnę, jak usiąść wygodnie i przeczytać ją jeszcze raz. Więc to mnie przekonało. Jeszcze Beth O'Leary, czyli autorka Współlokatorów, też czytałam. Bardzo mi się podobała ta książka. Ale też już jakby przeczytam opis tej książki. Szukam, on jest. Joel jest singlem od czasu, gdy poprzysiągł sobie, że już nigdy się nie zakocha. Wie, że jeśli obdarzy kogoś uczuciem, to osobę może spotkać coś złego. Kiedy jednak na swojej drodze spotyka przeuroczą Kelly, nie będzie w stanie wytrwać w swoim postanowieniu. Dziewczyna ma być dla niego szansą na szczęście. Kelly niedawno straciła najlepszą przyjaciółkę, która zginęła w wypadku. Nadal w jej życiu dominują smutek i przygnębienie. Po śmierci przyjaciółki pomaga jej mężowi w prowadzeniu kawiarni. Wystarczy tylko, że spojrzy na wpadającego na kawę i ciastko Joela, by wiedzieć, że właśnie trafia na miłość swojego życia. Oboje wydają się dla siebie stworzeni. Młodzi spragnieni ciepła i bliskości, poszukujący sensu życia. Ich historia dopiero się zaczyna, ale Joel wie już, jak się skończy. Aż miałam ochotę spojrzeć na ostatnią stronę, żeby też się dowiedzieć.
Wydaje mi się to ciekawe. Okładka mnie do siebie przekonała, właśnie to, że Jodie Picoult jest też na okładce. I cena, bo zapłaciłam za nią tylko 14,99, więc nie duża cena i nie jest to wydawnictwo niezwykłe, tylko Muza, więc myślę, że też poziom całościowy książki będzie lepszy. No, ale właśnie taki romans też mi się przyda. Chociaż mam już jeden romans, czyli Holly, ale w innym stylu. Tu będzie trochę, myślę, smutniejszy. Może w klimacie promyczka, trochę od Katie... nie Holmes. Wiem, że autorka ma na imię Kate. Ale no generalnie promyczek. Muszę jeszcze akurat a propos promyczka skończyć tę serię, bo została mi ostatnia książka, bo Franco. Bo przeczytałam właśnie promyczka, drugi tom i teraz trzeci będę też czytać, ale na pewno wam o tym powiem kiedy. No i ostatnia, piąta już z tego TBR-u. Jest to książka, której dosyć się boję, bo był na nią wielki hype wszędzie i w sumie nadal jest. A jest to Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Mam właśnie pierwszy i drugi tom książki i bardzo chcę ją na pewno poznać, bo wiem, że wszystkim się podobała. Ja się troszkę właśnie boję za dużo tego właśnie, ale boję się przez to, że był taki hype na nią i że wszyscy się nią zachwycali, bo też ten sam przypadek był w przypadku Beach Read i tam kompletnie ta książka mi nie podeszła i jakoś od tej pory mam taki trochę uraz do tych popularnych książek. Natomiast tutaj mamy dość ciekawą historię. Arystoteles jest krnąbrnym nastolatkiem, a jego brat siedzi w więzieniu. Dante to wszechwiedzący chłopak, który patrzy na świat w niezwykły sposób. Kiedy spotykają się na basenie, wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Jednak gdy ci samotnicy zaczynają spędzać czas razem, odkrywają, że łączy ich szczególna więź. Taka, która wszystko zmienia i trwa przez całe życie. To dzięki tej przyjaźni Ari i Dante poznają najważniejsze prawdy o sobie i odkrywają, jakimi ludźmi chcą być. Też to jest historia miłosna, z tego co widzę, co napisał Adam Silvera, autor książki Nasz ostatni dzień i jeszcze jakieś cykli. Natomiast ja wiem, że wszyscy się zachwycają tym autorem, więc też chcę się pozachwycać i jak już przeczytam dwa tomy Arystotelesa i Dante, nadal mi się będzie podobać, to zakupię sobie trzecią książkę tego autora, bo wiem, że wyszła, ale na razie się trochę boję. I ja tam też w TikTokach i w shortsach pokazywałam, że tej książki się naprawdę boję, bo się naprawdę boję. Bo boję się, że mi się nie spodoba i że będzie to taki zawód czytelniczy, na tego nie chcę, ale widzę, że są krótkie tutaj rozdziały i to zapewne szybko się przeczyta. Także to będzie ostatnia już książka. No i planuję na pewno jeszcze jakieś audiobooki posłuchać, ale nie szukałam teraz, bo postanowiłam, że wyjdzie to spontanicznie. Na pewno będę chciała dokończyć cykl Piekielnej Narzeczonej. Mam już zakupione 2 kolejne audiobooki, więc może padnie na to. Nie wiem. Jak na razie to są takie plany. Mam nadzieję, że te 12 książek na 12 miesięcy uda mi się przeczytać. Zacznę od Wiedźmy Kijowa, potem przejdę do Demona. No i to poboczne, czyli nas dwoje i Arystoteles i Dante przeczytam może we wrześniu. Jak nie uda mi się, to się zasmucę, ale postaram się przeczytać wszystkie te książki. Ostatnio wyszłam trochę z zastoju czytelniczego, który mi wiecznie towarzyszy, by znów do niego wpaść. Więc trochę słabo. Natomiast mam nadzieję, że już inaczej też będzie. Nie planuję kupować książek na pewno we wrześniu, bo planuję przeczytać te, co mam właśnie na półkach. No i jeżeli jakaś nowość się pojawi, to będę chciała na pewno na Legimi ją poznać, bo też planuję trochę przystopować z kupowaniem. Chociaż z tym to wiadomo, że ciężko.
No ale co, tak wygląda właśnie mój TBR, no plus jeszcze jedna książka. Mam nadzieję, że wypełnię go w 100%. Chociaż ja tak piszę sobie te TBR-y, a potem i tak wychodzi w praniu, że czytam inne książki. No ale teraz już naprawdę postaram się je wszystkie przeczytać. Daję sobie taki deadline, że na pewno te książki muszę przeczytać. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!